Czy masz wiedzę na temat jakiejkolwiek innej księgi podobnej do Biblii, w której znajduje się tak wiele proroctw, które już stały się rzeczywistością? To niezwykłe, że proroctwa i przepowiednie zawarte w tym dawno napisanym tekście realizują się obecnie przed naszymi oczami. To stanowi potężne świadectwo, że tylko Bóg mógł być autorem tej księgi i dlatego ważne jest, abyśmy uważnie wsłuchiwali się w wszelkie ostrzeżenia i wskazówki, jakie nam przekazuje. Biblia to nie tylko zbiór religijnych pism, ale również skarbnica proroctw i zapowiedzi dotyczących przyszłości. To, co czyni tę książkę wyjątkową, to fakt, że wiele z proroctw można utożsamiać z naszymi czasami, co prowadzi nas do refleksji nad ich źródłem i znaczeniem. Dla wielu osób jest to potwierdzenie boskiego pochodzenia Biblii i jej roli jako przewodnika duchowego. Proroctwa biblijne stają się źródłem refleksji i zrozumienia dla wielu ludzi. Stanowią one punkt odniesienia do interpretacji współczesnych wydarzeń i duchowych przekonań. Niezależnie od tego, jak interpretujemy te proroctwa, trudno zaprzeczyć, że Biblia ma wpływ na nasze życie i nasze spojrzenie na świat. Dlatego warto kontemplować jej treści i pozostawać otwartym na duchowe przesłania, które przekazuje. W dzisiejszym filmie przedstawimy kilka proroctw biblijnych, które obecnie stają się rzeczywistością. Pierwszym z proroczych znaków, jakie znajdujemy w Biblii, jest zapowiedź powrotu Jezusa i poprzedzających go wydarzeń. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy: będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych, uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Dziś żyjemy w czasach, które są napełnione bólem i niepokojem. W ciągu ostatnich lat byliśmy świadkami wielu konfliktów zbrojnych, które wybuchły w różnych regionach świata. Narody starają się bronić swoich interesów, a niekiedy te konflikty prowadzą do ogromnego cierpienia ludności cywilnej. Dodatkowo, trzęsienia ziemi i inne katastrofy naturalne wydają się być coraz częstsze, powodując rozległe zniszczenia i straty w ludziach. Globalne zmiany klimatyczne zwiększają zagrożenia związane z katastrofami przyrodniczymi, co dodatkowo podkreśla aktualność tych słów. Głód i brak dostępu do podstawowych potrzeb, takich jak żywność i woda, nadal są realnymi problemami w wielu częściach świata, prowadząc do cierpienia i śmierci milionów ludzi. To wszystko skłania nas do refleksji nad słowami zawartymi w Biblii i zastanowienia się nad znakami czasów. Warto być czujnym i gotowym na nadejście przyszłości, jaką niosą ze sobą te wydarzenia. Prorocze zapowiedzi mogą stanowić drogowskaz, który pomoże nam zrozumieć bieg historii i przygotować się na nadchodzące wyzwania. Drugim proroczym wydarzeniem, które przewiduje Biblia, jest pojawienie się Antychrysta. Kiedy przyglądamy się obecnym wydarzeniom na świecie, zdajemy sobie sprawę, że ten moment jest już bardzo blisko spełnienia się. Antychryst ma według przepowiedni przyjść na Ziemię i wykorzystać okres całkowitego chaosu, aby stać się globalnym przywódcą. Często wyobrażamy sobie Antychrysta jako przerażającą postać, która będzie szerzyć strach na całym świecie. Jednakże przepowiednie sugerują, że będzie zupełnie odwrotnie. Antychryst wykorzysta umiejętność zawarcia porozumienia pokojowego między narodami, co doprowadzi do zakończenia wielu konfliktów i wojen, których dotąd nie udało się rozwiązać żadnemu światowemu przywódcy. To sprawi, że będzie on czczony i uznawany za wyjątkową postać. Jednak moment, w którym zostanie zawarty ten traktat pokojowy, okaże się być chwilą rozpaczy. Wielu ludzi będzie desperacko szukać pomocy,
a tylko Antychryst wyda się mieć rozwiązanie na wiele problemów. Niestety ukryje on swoje prawdziwe intencje. Traktat pokojowy zostanie w pewnym momencie złamany, a wkrótce potem rozpocznie się okres prześladowań dla wszystkich, którzy nie chcą oddawać mu czci. W Księdze Apokalipsy czytamy: i sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia, imienia bestii lub liczby jej imienia. Antychryst zmusi ludzi do oddawania czci posągowi bestii i przyjęcia jej znaku, co oznacza, że wszelkie formy oddawania czci Bogu, jakie znamy dzisiaj, będą zakazane. To będzie niezwykle trudny czas, pełen zamętu i niepokoju. Wielu ludzi wierzy, że Antychryst już się narodził i jest obecny w naszym świecie. Istnieją również teorie sugerujące, że może on być przywódcą znaczącego narodu, a jego traktat pokojowy jest już w fazie opracowywania. Te przepowiednie przypominają nam o konieczności ostrożności i gotowości na ewentualne wyzwania duchowe i społeczne, które mogą nadejść w przyszłości. Trzecim z istotnych proroczych wydarzeń, o których mówi Biblia, jest nadejście wielkiego ucisku, jakiego nie było od początku istnienia świata, aż do teraz i nigdy więcej nie będzie. Te słowa pochodzą z Ewangelii według świętego Mateusza i wskazują na niezwykle trudny i przerażający okres w historii ludzkości. Wielki ucisk, zgodnie z proroctwem, jest kluczowym wydarzeniem końca czasów i przyniesie ogromne cierpienie mieszkańcom Ziemi. Biblia opisuje go jako coś, czego dotąd nie było w historii świata i czego już więcej nie będzie. W czasie tego wielkiego ucisku zostanie otwartych 7 czasz gniewu Bożego i zostaną wylane na ziemię. To wydarzenie przyniesie za sobą ogromne katastrofy i zagrożenia, które dotkną ludzkość. Apokalipsa biblijna ukazuje wielki ucisk jako okres tak ogromnych trudności, że ludzie będą wołać o śmierć jako ukojenie, ale nie będą mogli umrzeć. W słowach Księgi Apokalipsy czytamy: w owych dniach ludzie będą szukać śmierci, ale jej nie znajdą, będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie. To wyjątkowo mrożąca krew w żyłach wizja, która zmusza nas do refleksji nad naturą ludzkiej kondycji i przyszłością naszej planety. Jednocześnie stanowi ona przypomnienie, abyśmy szukali duchowej mądrości i miłości w obliczu potencjalnych katastrof, które mogą nadejść w przyszłości. Kolejnym proroczym wydarzeniem, które Biblia przewiduje, jest pojawienie się fałszywych Chrystusów. Jezus sam ostrzegał swoich uczniów, że w przyszłości wielu przybędzie, podając się za Niego i głosząc, że są Mesjaszem. Ci fałszywi Chrystusowie wykorzystają Jego imię i nauczanie w celu zwiedzenia i wprowadzenia ludzi w błąd. Od czasów pierwszych wydań Ewangelii aż po dzisiejsze czasy, historia zna wiele przypadków fałszywych Chrystusów i proroków, którzy próbowali zdobyć władzę nad umysłami i sercami ludzi. Ich działania często prowadzą do dezorientacji i rozdźwięku w społeczeństwie oraz wśród wiernych, którzy szukają duchowego prowadzenia i nadziei. Obecny świat, z szybkim rozwojem technologii i mediów, umożliwia szybkie rozprzestrzenianie się informacji. Wielu fałszywych proroków korzysta z tych środków, aby szerzyć swoje nauki i przekonania, zdobywając zwolenników na całym świecie. Niestety, wiele osób poszukujących odpowiedzi i celu w życiu staje się łatwym łupem manipulacji i dezinformacji. Fałszywi Chrystusowie często obiecują spektakularne cuda, uzdrowienia, bogactwo i rozwiązania dla wszelkich problemów. Ich celem jest zjednoczenie ludzi wokół swojej osoby, aby zdobyć władzę i wpływy. Te osoby działają w sposób sprzeczny z prawdziwym przesłaniem Jezusa, które opiera się na miłości, miłosierdziu, pokorze i oddaniu Bogu oraz bliźnim. Dlatego tak istotne jest,
aby ludzie zachowali ostrożność i zdrowy rozsądek w obliczu tych wyzwań. Piątym istotnym proroczym wydarzeniem przewidzianym w Biblii jest utrata miłości wielu ludzi z powodu wzmożenia nieprawości w świecie. To prorocze ostrzeżenie można znaleźć w Ewangelii według świętego Mateusza, a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Obecnie jesteśmy świadkami narastającej nieprawości i grzechu, które szerzą się na różne sposoby w społeczeństwach na całym świecie. Wzrost egoizmu, materializmu, chciwości, nienawiści i braku szacunku dla innych wpływa negatywnie na relacje międzyludzkie i osłabia więzi społeczne. Coraz częściej ludzie skupiają się na swoich własnych interesach i potrzebach, zapominając o trosce o innych i o wspólne dobro. Sekularyzm i brak religijnych przekonań są kolejnymi czynnikami, które przyczyniają się do oziębnięcia miłości. Wielu ludzi odrzuca wiarę w Boga i duchowe wartości na rzecz świeckich ideologii i filozofii. Zamiast budować więź z Bogiem i poszukiwać głębszego sensu w życiu, skupiają się na ziemskich rzeczach, które często nie przynoszą trwałego spełnienia. Rozpad rodzin jest kolejnym zmartwieniem, które przyczynia się do zmniejszenia miłości w społeczeństwie. Wzrastająca liczba rozwodów, separacji i zaniedbywania rodzinnych więzi wpływa na zdrowy rozwój emocjonalny i psychiczny wielu ludzi. Brak miłości i troski w relacjach rodzinnych prowadzi do wzrostu napięć, konfliktów i osamotnienia, co negatywnie wpływa na całe społeczeństwo. Niewątpliwie również naruszanie wartości społecznych i dziedzictwa kulturowego przyczynia się do osłabienia miłości. Współczesny świat jest narażony na erozję tradycyjnych wartości, które kształtowały społeczeństwa przez wiele pokoleń. Globalizacja, zderzenie kultur i ideologii, a także rozmaite propagandy i manipulacje medialne wpływają na upadek wspólnych norm i zasad moralnych, które umacniały miłość, zrozumienie i harmonię w społecznościach. W obliczu tych wyzwań duchowych i społecznych, biblijne proroctwa przypominają nam o konieczności pielęgnowania miłości, współczucia i szacunku dla siebie nawzajem. To właśnie te wartości mogą stanowić fundament budowania lepszego i bardziej kochającego społeczeństwa. Drodzy bracia i siostry, film nie powstał po to, aby was przestraszyć, ale po to, aby was ostrzec. Biblia mówi, że Pan przyjdzie jak złodziej w nocy i zaskoczy wielu. To nieuniknione wydarzenie, które będzie miało miejsce w przyszłości, przypomina nam o ulotności doczesnych dóbr. Smutna rzeczywistość jest taka, że często poświęcamy wiele czasu i energii na zdobywanie tytułów, bogactwa i dóbr materialnych na tej ziemi. Jednakże, zgodnie z nauką biblijną, wszystko to, co tak starannie gromadzimy, pewnego dnia obróci się w nic nieznaczący pył. Samochody, domy, pieniądze i wszystkie nasze materialne osiągnięcia przeminą. To nie są rzeczy, które zabierzemy ze sobą po śmierci. Pragniemy przypomnieć wam, że istnieją rzeczy o wiele ważniejsze niż bogactwo materialne. To nasza duchowa więź z Bogiem, miłość i troska o naszych bliźnich, nasza dobroć i współczucie. To te duchowe wartości stanowią prawdziwe skarby, które przetrwają wieczność. W obliczu nieuniknionego przyjścia Pana zachęcamy was do refleksji nad swoimi priorytetami. Choć doczesne dobra mogą przynosić chwilową satysfakcję, to nasza relacja z Bogiem i nasze duchowe dziedzictwo są tym, co naprawdę ma znaczenie. Obyśmy zdali sobie sprawę, że nasze życie na ziemi to tylko przelotna podróż, a nasze duchowe przygotowanie na przyszłość jest najważniejsze. Niech proroctwa i ostrzeżenia biblijne będą bodźcem do głębszego zrozumienia naszej roli jako ludzi i naszej relacji z Bogiem. Niech nasze serca i dusze będą wypełnione miłością, miłosierdziem i dobrem dla innych, abyśmy byli gotowi na spotkanie Pana, kiedy nadejdzie ten dzień.
Pokój i błogosławieństwo niech towarzyszą wam wszystkim.